Poprzednie jajeczka były delikatne i pastelowe, a teraz wersja dużo cięższa, przynajmniej wizualnie. Powstała, jak to w życiu bywa, przez przypadek. Szukałam czegoś w szufladzie i znalazłam moje ukochane stemple. Mam do nich olbrzymi sentyment. Po pierwsze są piękne, a po drugie kupiłam je jako jeden z pierwszych zakupów deku. O stemplach później, wszystko przecież trzeba zacząć od jajek. Jajka plastikowe 11, czyli wysokie na 11 cm. Zeskrobuję z nich szew, a następnie maluję jeden raz farbą akrylową matową białą. Fajny papier ryżowy od Itd Collection, eleganckie zające w strojach historycznych. Francję elegancję wyrywam. Nie trzeba tego robić idealnie, ponieważ zające i tak trzeba będzie potem wtopić w tło. Jeżeli powierzchnia jest wypukła, tak jak na jajkach albo na bombkach, żeby nam obrazek ładnie usiadł, trzeba go ponadrywać. Ja zazwyczaj robię około 6 naddarć i staram się je robić w takich miejscach, które nie zaszkodzą obrazkowi. Bez naddarć podczas przyklejania zrobiłyby nam się brzydkie zmarszczki i bardzo ciężko byłoby je zamaskować. Bierzemy klej do deku i naddarcia kleimy po prostu na zakładkę. Kleju nakładam za dużo, bo dzięki temu nie złapie mi od razu i będę mogła przesuwać, podnosić i ładnie nakładać na siebie zakładki. Podczas klejenia oczywiście zakładki widać, ale gdy to później wszystko ozdobimy, naprawdę taka technika sprawdza się i jest bardzo ok. Zawsze możecie wrócić do początku filmu, gdzie umieszczam zdjęcia moich prac i sprawdzić, czy te naddarcia są na zdjęciach widoczne. Nie widać ich na zdjęciach, nie widać ich także w życiu, więc się nimi nie przejmujemy i wszystko pięknie przyklejamy. Oto dowód koronny. Tutaj zakładki są, a na gotowej pracy naprawdę ich nie widać. Staram się obrazek z drugiej strony jajka przykleić idealnie symetrycznie. Wygląda, że to prosta sprawa, ale tak naprawdę łatwe to wcale nie jest. Po wyschnięciu kleju jajko przemalowuję jeden raz lakierem akrylowym matowym. Do wtapiania w tło przydają się różnego rodzaju gąbeczki oraz farby akrylowe. Ta nierówno wyszczepana to moja ulubiona. Ja używam farb Stamperii o nazwie Allegro. Według mnie we wtapianiu w tło istotne są dwie rzeczy. Po pierwsze, należy w miarę dobrze dobrać farbę. Prawda jest taka, że z kolorem idealnie w punkt trafia się bardzo rzadko. Ale nawet taką średnio dobraną farbę, jeżeli ładnie rozetrzemy, to wszystko będzie wyglądało fajnie. Farbę nanoszę na jajko i rozcieram. Znowu nanoszę i znowu rozcieram. Ważne jest, aby farba, której używacie, wysychała powoli. I farby Stamperii właśnie takie są. Oczywiście zawsze można farbę rozwodnić, ale one już same w sobie mają dosyć luźną konsystencję. Jeżeli używacie farb gęstych o kremowej konsystencji, świetnie do ich rozwodnienia przydaje się opóźniacz akrylowy. Jeżeli nasza praca ma klimat retro i wtapianie w tło to dopiero pierwszy etap postarzania, nie ma się co przejmować. Po dodaniu jeszcze kilku bajerów średnio dobranego tła nie będzie widać. Zostawię Was jeszcze chwilkę z moim dobieraniem tła. Jak wspominałam, zwykłe domalowanie tła trudne nie jest, ale trzeba pamiętać, że na początku to zawsze średnio wygląda. Farba zawsze ma inny połysk niż powierzchnia, którą uzupełniamy. Przez to odnosimy wrażenie, że farbę dobraliśmy źle. Czyli różnica w połysku to pierwszy problem. Drugi problem to różnica w strukturze powierzchni. Czyli obrazek, który domalowujemy, jest gładziutki, natomiast na farbie tworzy się baranek lub bąbelki. Z tego powodu nasza szybka ocena domalowanego tła może być bardzo krytyczna. Niepotrzebnie, bo gdy wszystko wyschnie, pracę pochlapiemy, potem polakierujemy, może się okazać, że jest wręcz perfekcyjnie. Uzupełnienie tła u pani Zajączkowej szło mi trochę pod górkę, więc porobiłam trochę ozdobnych plam i jest ok. Biała farba akrylowa, pędzelek wachlarzykowy, czyli będzie chlapanie. Plan jest taki, żeby na głowie nie było wcale kropeczek, natomiast przy ramkach było ich sporo. I nawet bardzo słabo dobrane tło po pochlapaniu prezentuje się całkiem interesująco. Wszystkie moje zające chlapię, suszę, a następnie lakieruję. To jest bardzo gęsty lakier o wysokim połysku. Najlepiej lakieruje się cieniutko 2, 3 albo 4 razy.
Jedno, porządne, grube lakierowanie nie jest dobrym pomysłem, ponieważ lakier ścieka. A teraz przydadzą się foremki silikonowe o nazwie sznury oraz stemple o nazwie zawijasy. Jak wspominałam na początku, do tych stempli mam olbrzymi sentyment. Tak prezentuje się nówka nieśmigana, czyli nowy zestaw, który możecie kupić w naszym sklepie. A tutaj mój stary, wyjechany zestaw, który wygląda fatalnie, ale działa prawidłowo. Do projektu użyłam glinki super lekkiej. Rozwałkowuję cieniutko, a następnie odbiję na niej moje stempelki. Jeżeli chcecie to zrobić bardziej profesjonalnie, stempelek można przytwierdzić do bloczka akrylowego. Ale nie trzeba, bo jak widzicie, stempelkami jadę z ręki i to też całkiem fajnie wygląda. Z tak przygotowanej glinki wycinam paseczek. Mój ma szerokość 2 cm. Żeby glinka trzymała się jajka, trzeba ją przykleić. Ja używam do tego Express Glue, ponieważ na tym kleju się jeszcze nigdy nie zawiodłam. Cieniutko smaruję i po prostu przyklejam. Cienko położony klej łapie praktycznie natychmiast. Natomiast jeżeli nałożycie go trochę grubiej, to zyskujecie odrobinę czasu, aby paskiem po jajku sobie trochę pojeździć. Glinkę lekko dociskam, w ten sposób idealnie można ją dopasować do kształtu jajka. Eleganckim zakończeniem glinki będą sznury. Foremka silikonowa i ponownie glinka super lekka. Jak widzicie, produkcja sznurów jest dziecinnie łatwa. Sznur można przyklejać na mokro, czyli natychmiast po wyciągnięciu z foremki, a można go też troszkę przesuszyć. Nie ma to większego znaczenia, ponieważ glinka nawet po wyschnięciu pozostaje elastyczna i sprężysta. Glinkę pomaluję na kolor pasujący do zajęczych ciuszków. Ten kolor już docelowo zostanie w zagłębieniach, które zostały zrobione przez stempelki. Jaki zając, takie jajko, więc w tym wypadku polecę w kolor niebiesko-turkusowy. Gdy jajeczko już wyschło, wzięłam się za rozjaśnianie. Pędzelek szczecinowy rozjaśnia tylko wierzchnią część glinki, przez co zawijasy stają się ciemniejsze i bardziej widoczne. Jeżeli zależałoby Wam w tej pracy na efekcie glamour, trzeba by zrobić to samo, ale za pomocą błyszczących wosków. Czym jaśniejszą farbę albo pastę położycie jako ostatnią, tym mocniejszy efekt zawijasów uzyskacie. Żeby jajeczko wyglądało na bardziej stare, przy brzegach obrazka położę pastę woskową. Najbardziej klasyczny, szaro-brązowy kolor. Uwielbiam ten efekt postarzenia, a tutaj dla Was dla porównania. Prawa ręka jajko postarzone, a lewa jeszcze nie. Jajeczka mogłabym już tak zostawić, ale pomyślałam, że glinkę przeciągnę mocno błyszczącym lakierem, dzięki czemu uzyskam efekt ceramiki. Jedna sucha warstwa lakieru prezentuje się tak, a ja dołożyłam jeszcze drugą warstwę. Wisienкami na torciku będą chwościki. Można je kupić gotowe, ale też można zrobić z frędzli, które oferujemy w naszym sklepie. Pogniecione wstążeczki także mamy w ofercie, ale możecie je zrobić sami. Zazwyczaj zarówno wstążki, jak i chwosty robię i farbuję sama. I wtedy się nie przejmuję, że kolor mi trochę nie pasuje, bo jestem w stanie tak namieszać farby, aby kolor wyszedł mi w punkt. Oczywiście jest z tym trochę pracy, ale mi to nie przeszkadza. Zarówno wstążki, jak i frędzle farbuję w wodzie z dodatkiem farby akrylowej. Jeżeli używam tych samych farb, którymi przed chwilą malowałam jajka, to moje wstążki kolorystycznie są idealnie dobrane do jajeczka. Jeżeli wstążka ma być pognieciona, to takiego mokrego gnieciucha kładę na kaloryferze. Na następny dzień wstążki są już suche i mogę je jeszcze odrobinę postarzyć. Na zakończenie chwościka dodałam biżuteryjne zakończenie do jajek. Jeżeli także lubicie tego typu dodatki, to jak zwykle podlinkuję Wam je pod tym filmem. A gotowe, eleganckie, błyszczące jajeczka prezentują się tak. Od kilku lat króluje moda na wyciski z foremek silikonowych. A ja mam nadzieję, że poruszę w Was jakąś strunę inspiracji, że pogrzebiecie w swojej szufladzie i wyciągniecie na przykład zapomniane stempelki. Jak zwykle w opisie tego filmu znajdziecie pełną listę produktów, których przed chwilą używałam. I tak minęło nam całe 10 minut. Dziękuję, że poświęciliście mi kawałek swojego życia. Zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.